Przygotowałem sobie takie coś dla żołnierza z pytaniem, czy mogę sobie zrobić zdjęcia starych samochodów. No i zobaczymy, co on na to. Oczywiście nie chodziło o sfotografowanie starych samochodów, tylko o wymówkę, czemu weszliśmy na teren bazy wojskowej. Ale w skrócie, znajdujemy się w portowym mieście, które niegdyś było główną siedzibą albańskiej marynarki wojennej. Po latach baza upadła, ale dalej jej teren jest pilnowany przez uzbrojonych żołnierzy. Tylko przez środek wytyczono wąską ulicę łączącą centrum miasta z nadmorskimi kurortami. W samym centrum bazy zwodowano 2 wraki statków i to one są naszym dzisiejszym celem. Tylko jak się do nich dostać niezauważonym? Mamy na to pewny plan. Zanim zaczniemy jednak nasz nieporadny desant, przypominamy, że właśnie pojawił się ostatni odcinek z naszym udziałem na kanale Airbud. Tym razem odwiedziliśmy Śląski Ośrodek Kliniczno-Naukowy, gdzie budowany jest nowy gmach, oraz weszliśmy do sali operacyjnej, gdzie Zbigniew Religa przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca w Polsce. No dobra, no i wygląda to tak, że zaraz dojdzie do desantu. Raz. Właśnie radia sprawdź. Radia działają. Raz, 2, 3. Raz. Są sprzężenia, bo 3 radia są obok siebie, ale czemu desant? Słuchajcie, to jest dalej, przynajmniej teoretycznie, ale dalej są żołnierze, to jest dalej działająca baza marynarki wojennej. Mimo to, że tam raczej nie ma w ogóle jakichś łódek takich użytkowych, czasami coś podpływa, ale jednak dlatego mamy taki patent, że będziemy się zatrzymywać. Łukasz wyskoczy pierwszy, obada takie domki, Konrad drugi, a ja wjadę do miasta, no bo mamy dość charakterystyczny samochód. I będzie jako trzeci, można powiedzieć, jako turysta szedł i nagrywał. I czekał na lody, podpłynął na lody. Kiedyś to był największy ich port w ogóle wojenny, więc no... Ale tak, marynarki wojennej. Historię marynarki opowiemy, historię statków opowiemy, a właśnie najciekawsze miejsce de facto ma Konrad, bo atakuje opuszczone statki. No i zobaczymy, oby się udało to nagrać i lecimy. Widzimy się na desancie, z fartem. Z fartem. Tak samo, odzywamy i w kontakcie. I w dół, spotykamy się tam przy samochodzie, no na dole. Dobra. Elo. Ej, widzisz, właśnie tak jak typowy turysta, haha. Będę chodził sobie po opuszczonych bunkrach, jakby nie patrzeć, może nie bunkrach. Słuchajcie, tak jak właśnie wcześniej mówiliśmy z tym przejazdem, zobaczcie, tutaj normalnie wszędzie jeżdżą robotnicy jeżdżący do tego budującego się kurortu i w ogóle też traktują je mocno jak atrakcję turystyczną. Zresztą zobaczcie tutaj, tu jest plan tego wszystkiego, tych okolicznych terenów. Tylko widzicie, Albania się przekształca się bardziej w turystyczne miejsce i nawet tym druzgiem kolczastym za bardzo nie ma co się, można powiedzieć, przejmować. Tu jest działająca jednostka, zresztą widać, że to jest radar właśnie na okolicą przystań, ale znowu wracając do tego przekształcania, zobaczcie, turystyczne rzeczy, budujący się kurort. Ta baza marynarki została pewnie jako ten relik przyszłości, a tutaj nawet macie oznaczenia, gdzie można pływać, a gdzie nie. Tutaj po prawej stronie to nie widać w kamerze, to specjalnie. Oraz ten budynek chyba, widzicie, jest taka elektryka. I to są dalej działające części jednostki. Nawet są znaki zakaz kręcenia, co nie? No, powiem ci, to jest, zobaczcie, kolejna jednostka. No. Tutaj na wprost to jeszcze odnowiona budynek. Powiem wam, że czuję duży stres. No ja też. Zaraz będzie desant, te samochody to są wojskowe. Weź może daj teraz kamerę między nogi, żeby nie było widać, wiesz, mikrofonu. Możesz tędy spróbować też przejść. Piesek sobie tylko, że tam w tamtym samochodzie jakiś typek siedział wojskowy. Tak? Tak. W tym Mercedesie tutaj. Dobra, będziesz wybijał. Masz wszystko? Mam. Radio mam, latarkę mam, kamery tutaj? Najważniejsze mam. Jeszcze dalej. Dalej? Nie, to tu masz zejście na dół, tak, dawaj. Dobra. Dobra, dawaj. Z fartem. Dawaj, na razie. Zobaczcie, tam koło mnie jest jakiś samochód jedzie, jak to wygląda. Dlatego jeszcze postoję sobie tutaj. Tam są jakieś w ogóle domki, jakby. Ciężko jest tak jeździć i kręcić. Oho, słuchajcie, wychodzi koleś z karabinem w moją stronę. Nie wiem, czy mnie zatrzyma, czy nie. Właśnie go miją sobie. Nie, dobra, pozwolił mi przejechać. Nie wiem, mam nadzieję, że ten człowiek, który jechał właśnie,
muszę się skradać. Zobaczcie, jesteśmy na takim jakby na cyklu apelowym. Muszę się skradać i być cicho. I zejść tutaj do tej śluzy. Jestem troszkę poddenerwowany, powiem wam szczerze. Po pierwsze lepszy patrol jaki mnie zobaczy, no i już nie nagramy tych statków, zaraz je zobaczycie. Dobra, jak obecnie wygląda sytuacja? Łukasz wysiadł wcześniej bez przypału, a w momencie kiedy wysiadał Konrad, z drugiej strony wyjechał żołnierz, słuchajcie, w takim białym samochodzie. Nie wiem, czy to się nagrało, czy nie, ale tak było. A i chyba już coś się pokumali, bo za chwilę z tej głównej budki tam przy bramie wjazdowej, bo ten przejazd jest do hoteli, ale wiecie, nadal jest to teren wojskowy, wyszedł kolejny żołnierz z kałachem. Więc teraz rozkmina, czy ja w ogóle tam powinienem iść, ale najwyżej podejdę pod bramę z aparatem, zapytam się, czy mogę robić zdjęcia i tyle. Konrad ma najgorsze zadanie, bo widzicie, brak nagrywania i tak dalej. Jeszcze raz powiedz. Nie wiem, czy będę zasięg miał. No, chłopaki mają mocniejsze radia, ja mam nasłuch. Mnie już nie słyszą, ale z tego co słyszałem, to mijał nas jakiś żołnierz przed chwilą. Żeby się nie pochlastać tylko. No, standardowo oczywiście. Jak zacząłem bijać, to musi jechać samochód. Ale czego się nie robi dla urbexów. O. Już po bezpiecznej. Podrapałem się drutu kolczastego. Nie bez powodu mówi się, że to jest kraj miliona bunkrów. Oczywiście to jest marzenie tego Ernesta Hodży, byłego dyktatora komunistycznego. Tam jeżdżą ciężarówki na plac budowy, to tak za bardzo nie będę się pokazywał. Jestem w jednym z tych budynków, które są na tym terenie militarnym. Oczywiście to jest te opuszczone miejsce, to bardziej ciekawsze zwiedza Konrad. Ale zobaczcie, to jest właśnie ta baza marynarki wojennej. To pewnie dlatego to jest zakaz wstępu. Ogromna śluza i są te statki. Widzicie? To jest pierwszy, już lekko zatopiony. I tam jest ten drugi, który bardziej wystaje. Widzicie, to jest ogólnie statek patrolowy, muszę wam powiedzieć. I ogólnie w tej bazie teraz są jeszcze czynne statki patrolowe. I on po prostu miał za zadanie właśnie patrolować całą okolicę, a tam jest trałowiec, czyli trochę połączenie statku patrolowego z statkiem, który niszczył miny. Właśnie tutaj w zatoce chociażby, on miał z tyłu jakby taki pług wielki, albo beczki, które ciągnął za sobą. No i jeśli jakaś mina najechała na to, no to ona wybuchała z daleka od statku. No i właśnie czymś takim się poruszano, więc chodźmy tam i to nagrajmy. Bo tam jakby jacyś rybacy są, no ale nie wiem, wejść na pewno tutaj wejdę i zobaczymy, czy ktoś mnie wygoni, czy nie. Zobaczcie, tutaj jest to zejście. Jesteśmy na tym statku. Tam jest cała ta baza patrolowa. Zobaczcie tutaj. Wygląda to tak, że one są praktycznie w wodzie. Zapewne on, gdyby nie płytkie dno, już by był pod wodą nawet. Tutaj widać ładownię. Trzeba też uważać na takie dziury. Trochę mi się przypomina Hel i ten statek tam. Tutaj dalej też już będzie ciężko pójść, bo też to już wszystko jest w wodzie, więc będę musiał wyjść na górę tego statku. O, tutaj jakiś pan do mnie idzie chyba. Więc zobaczcie. Chyba szedł do mnie, więc będę musiał zaraz przestać nagrywać to. Pokażę wam, jak to wygląda tam. Przygotowałem sobie takie coś dla żołnierza z pytaniem, czy mogę sobie zrobić zdjęcia starych samochodów. No i zobaczymy, co on na to. Na kamerę mam tak przewieszoną trochę przez brzuch i wszystko się trzęsie. Ale to dlatego, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Tu na wprost, jak popatrzycie, to jest właśnie ta brama, skąd żołnierz wyszedł z kałachem. Już wam tłumaczę, co się stało. Żołnierz pobiegł w tą stronę, co był Konrad, czyli tam na te łodzie. Więc jak ja wróciłem, to zainteresował się mną. Podszedłem do niego, ale już tego nie kręciłem i zapytałem się, czy mogę zrobić zdjęcia tych opuszczonych
samochodów i torped. No ale on się nie zgodził. A powiedział mi, że mogę wejść tutaj, czyli to są takie budynki obok, ale najpierw skontaktuję się z chłopakami. Konrad, że odwróciłem uwagę tego żołnierza, bo on szedł do łodzi. Nie pozwolił mi wejść już z aparatem z powrotem, więc musicie sami wyjść na zewnątrz. Nie wiem, czy to zasięgło. Zadzwonię do ciebie na telefon. Gruba akcja, jeżeli mam być szczery. Generalnie ja jestem za bramą w tych budynkach, ale nie wchodźcie tutaj. Dobra. No to elo. Tyle takich zakazów, to jest... To naleciałość ze starych czasów, że tego nie można, tamtego nie można. Ale zobaczcie, jaki to jest piękny widok. To jest kwestia czasu, jak to się zrobi właśnie taki turystyczny kurort. A tak jak wcześniej mówiłem, że to teren należy do wojska. A to chyba był po prostu dom jakiegoś dygnitarza bądź oficera. Bo nie wydaje mi się, żeby tu jakieś stricte militarne przeznaczenie miał konkretnie ten obiekt. Chociaż patrząc na obrazkach niekoniecznie. Tu jest ta marynarki, to nie będę się już za bardzo pokazywał. Konrad atakuje statki, a ja schodzę do następnych budynków. To będzie chyba ostatnie ujęcie z tego statku, bo szedł do mnie jakiś ochroniarz. Hello. In English. English, I not speak English. Just a second. No. Have you Because- fishing? No. No. Okay. We don't fishing. This is the beautiful ship. History. See. Yeah. Yes. And I wanna show this. You understand? See. Understand. Okay. Understand poco. Poquito. Poco. Parla la lingua italiana. Va bene. Ah. Ai. You are fishing, man? Sì. Non hai. Luca. Non è. Sì. Non fishing. Non-fishing? No. Non hai pesce. Non Luca pesce. Hello. Ah, ma fa, Hello. ok. Scusa. Mi scusi. Scusi anche. Military zone. This is the military zone? Yes. No, this is the hotel zone and everything. No, military zone. Okay, so I can... Was here or not? No. No? Okay. Because you have a beautiful ship and... Sir, I have a translator in my phone. No. But only here is military zone? Only Yes. there is two or not? Yes. Okay, so everything is the military zone. Okay. No to tutaj wojskowy do mnie podszedł i powiedział, że to jest zona military, więc sobie nie ponagrywam. No ale co? No dobra, no to chyba trzeba stąd spadać. I can go to you? Okej. No to tyle z tego by było. Statków. Ładne, ale niestety się nie dało tego nagrać bardziej niż widzieliście. No i tyle. Tutaj jest placyk, ale też wam go nie pokażę, bo już wszyscy są poinformowani, że tutaj jesteśmy, więc wyszła dupa z tego. No ale trudno. Coś tam pokazałem. Jakiś rybak do mnie podszedł i mnie sprzedał, można by powiedzieć. No to chodźcie tutaj główną drogą. Jak będziecie wychodzić, to na przyczajce nagrajcie jeszcze te torpedy i ten samochód. Ja tam przechodziłem obok tego, ale obok tego już jak mnie złapał pierwszy ten, to stał drugi typek z kałasznikowem. No to dobra, to już wiem, o kim mówisz. Dobra, spotykamy się przy aucie. Dobra, spotykamy się przy aucie.
No, halo. Kuba przed chwilą mówił, złapałem, że on jest poza bramą. Żołnierz nie pozwolił mu wjechać z tą bramę z powrotem. My musimy wyjść z buta na zewnątrz, a z ciebie słyszałem, że żołnierz wygonił. A, no to musimy wyjść stąd z buta. To idziemy na dół. W sumie ja nagrałem tylko tą willę oficera, jak to nazwałem. Te domki są zabudowane, z każdej strony nie da się wejść. Ten, z tego co widziałem, też jest zamurowany, więc trzeba iść na dół. No chodźmy. Możemy spróbować jeszcze nagrać te torpedy, co widzieliśmy wczoraj. Tutaj przychodziłem koło nich, ale tam jest wojskowy z kałasznikowym, rozmawiałem z nim. Aha. I widzisz, nawet Kuby nie wpuścili, to znaczy, że przyczaili mnie i jego już nie chcieli wpuścić. No a co teraz by mieli zrobić? Przecież wychodzimy stąd. No. I tutaj chodził ten z kałasznikowym. Tutaj stał. I sobie z nim pogadałem. No. A tam się wbiłem, to rybak. Taki, który mówił troszkę po włosku, troszkę po angielsku. No i ogólnie to w żadnym innym języku nie mówił. No. A tutaj w ogóle są jakieś napisy z 94. Dobra, korzystając z okazji, zrobię takie większe ujęcie. To są te dwa patrolowce, które są wydane na brzegu. Z tego co Konrad mówił, tam był na statku, z którego go wygonili. Zobaczcie, tu jest pokój, jakby w sensie pomnik, taki wiesz, gołąb czy te sprawy. Budka strażnicza i te stare ziły. Zobaczcie, nawet jest brama jakby, w sensie nie brama, tylko wieżyczka strzelnicza ze statku. Sorry za wstrząsy, ale no nie chcę nieść kamery na głowie, że wiecie, sprawiać dobre wrażenie. A my za chwilę przejdziemy przez tą bramę z ochroną. Ale dalej, sytuacja jest dla mnie absurdalna, bo mówię to po raz 50. Widzicie, samochody cywilne sobie jeżdżą na legalu, wszystko jest ok, ale drut kolczasty jednostka. W sumie tu jakby chyba złom cieli w ogóle. Ale tam dalej są statki patrolowe, więc jest po części jest trochę marynarki, ale dużo to jest właśnie te zaleciałości za komuną. Tu jest żołnierz, ja wyłączam kamerę. Akcja była krzywa, to nie? Ty jak wysiadałeś, to na wprost nazwiesz, kto wyjechał tym samochodem? Żołnierz. A wiecie, centralnie on to wszystko widział. Wiecie, że ja na radiu słyszałem was wszystko? Tak? Słyszałem, jak opowiadałeś historię tego żołnierza, że jesteś za ty nie bramą. słyszałeś? Słyszałem, jak Konrad opowiadał o tym, jak cię wygonili ze statku. Ja cały czas próbowałem coś do was mówić, ale... I potem się cofnąłem, co nie? I mówię, napisałem na translatorze, czy mogę nagrać te stare samochody, a chłop wtedy zaczął, on szedł do ciebie, zobaczył mnie, więc się cofnął do mnie. Więc stary w ogóle wiesz, fart jak skurczybyk, co nie? Czyli dlatego tak szybko do mnie podszedł. No, nie, cofnął się. Ja i tak był u mnie szybko, bo na początku jakiś rybak mnie zagadywał. No i co chciał? No nic, pogadać. A po rybaku podszedł żołnierz i powiedział, że nie mogę być na statku i musiałem zejść. Także tak, może trochę nieudane, aczkolwiek próbowane. No moim zdaniem mieliśmy zobaczyć statki i zobaczyliśmy statki. Na statku byłem, 2 widziałem, więc moim zdaniem nawet troszkę się udało. Łukasz, ty też coś nagrałeś. No wbiłem przez drut kolczasty, nawet sobie przerysowałem przez łapę ten dom oficera, to co widzieliście, no ale najciekawsze miejsce, czyli statki, najważniejsze, że Konrad bił. Dziękujemy wam dzisiaj, pamiętajcie o następnych odcinkach i poprzednich z Albanii. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.